Witam Was serdecznie. Z tej strony oczywiście Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Moi mili, dzisiaj prezentuję Wam ostatnią nowość, jeżeli chodzi o luty 2025 od polskiej firmy IBG. Voila. Jest to bardzo ciekawy model, szczególnie dla osób, które interesują się armią japońską z okresu lat 30-40. Mamy zestaw dwóch czołgów, mianowicie typ 89 i typ 95, czyli Ku i Hago. Moi mili, ten zestaw jest pod numerem 72042 i nie składa się tylko i wyłącznie z dwóch modeli czołgów. Tak przynajmniej zapewnia producent. Ja jeszcze, tak jak Wy, nie widziałem tego zestawu. Coś powiem o Artboxie. Artbox dużo ciekawszy niż ostatnio prezentowane modele pojazdów w innych modelach. Z tym, że moim zdaniem te dwa modele są za blisko. Po prostu nie widać tego drugiego modelu, że ten zestaw składa się z dwóch czołgów. Widzimy tylko tutaj typ 89, zresztą z tą jasną plamą tutaj. No fajnie z tyłu widać, że się dzieje. Najprawdopodobniej są to Chiny, ewentualnie walka z Japończykami. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ te czołgi były na terenie Chin, jak i również podczas wojny z Amerykanami, jak i również wojskami kolonialnymi, ale to wcześniej oczywiście. Tak prezentuje się pudełko. Jest ono spore, większe, tak jak w modelach samolotów, ale nie aż takie jak przy latawcu. Na drugiej stronie mamy wzory malowań. Bardzo ciekawe właśnie są te trójbarwne malowanie z nutą cytryny. Chyba idealna farba w tym momencie, yellow. I tutaj widzimy dodatkowo mamy wózek. Wóz oczywiście ciągnięty przez człowieka, taka ryksza, coś straganowy wózek, nie? Coś takiego mamy w środku i powiem Wam, że to jest bardzo ciekawe. Mnie na przykład najbardziej z racji tego, że oba te modele widziałem, sklejałem, to mnie w tej chwili najbardziej interesuje, jak wygląda ten wózek. Z drugiej strony, proszę bardzo, prezentacja japońskich czołgów, które do tej pory zostały wydane. Niektóre czołgi posiadają figurkę albo figurki, tak jak na przykład model Ku. No i myślę, że teraz najwyższa pora jest otworzyć tutaj pudełko. No powiem Wam, tak za dużo kurczę nie ma. Spodziewałem się troszeczkę więcej jakichś części. O, tu jest ten bonus, ale zaraz do tego dojdziemy. Szkoda, że o tym bonusie nie jest napisane na pudełku. Na pewno byłoby to zachęcające. Każdy by się zastanawiał. Na przykład uciekający obywatel Cesarstwa Rzymskiego, Cesarstwa Chińskiego. Matko Boska, co tu się dzieje? No i powiem Wam, to Polska walczyła. Proszę bardzo. Instrukcja z bardzo fajnym opisem jednego, jak i również drugiego czołgu. To naprawdę się liczy. Jednak słuchają. I teraz tak, co mamy na tym? Format, ja nie wiem, czy to nie jest większy od A4. Papier kredowy. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Widzę, że designem zajmował się Adam Andrzejewski oraz Paweł Piotrowski. Adama oczywiście pozdrawiam. Pawła Piotrowskiego niestety najprawdopodobniej nie znam. A jak znam, to po prostu nie wiem, że ma tak na nazwisko.
w języku polskim, w języku angielskim, w języku polskim, proszę bardzo, o typie 89 i typie 95. A jak komuś byłoby mało, to już pokazywałem tą książkę. Osprey swego czasu wypuścił, a Napoleon V wypuścił polskojęzyczną taką monografię, no coś w tym stylu. Monografię o czołgach japońskich, więc myślę, że na początku może być to niezły taki materiał na rozpoczęcie przygody z armią cesarską. Co następnie mamy? No tutaj będzie dużo większa oczywiście ta instrukcja, aniżeli pozostałe. Czujemy, że dużo jest. Papier kredowy, bogato. Zawartość pudełka. Mamy tutaj również kalkomanię, mamy również blaszkę, drugą blaszkę i do dzieła po prostu należy sobie sklejać te modele, ponieważ są to naprawdę jeden i drugi model chyba, przepraszam, Hago swego czasu został wydany przez Dragona, ale powiem wam, że no, kilka ładnych lat temu, no i niestety te kilka ładnych lat temu zrobiło swoje i po prostu w tej chwili tak naprawdę Hago od IBG jest myślę, że najlepszym modelem, jeżeli chodzi o ten typ. I już chyba został wydany z mandżurskim podwoziem, z tego co pamiętam. Luknę. Nie. Tak mi się wydaje. Nie, chyba nie. No i tu mamy etap sklejania Hago. Tu mamy oczywiście niesamowitą instrukcję dotyczącą złożenia wózka. Powiem wam, że szkoda, że tutaj nie ma takiej figurki, która popindala sobie tym wózkiem i na przykład koszyków, ale posłuchajcie numer. Do tego zestawu już idę. Proszę bardzo, do tego zestawu, jak w paszczę strzelił, jest idealny, posłuchajcie, zestaw figurek od Mirage Hobby. A propos właśnie koszyków z owocami. Dwa mamy czołgi, mamy czołgistów, żołnierza, wózek, na którym sobie możemy ustawić właśnie te owoce. I powiem wam, że naprawdę super, mamy naprawdę bardzo fajny zestaw do dioramy. Tam jest fragment palma. Dobra, pień. No i co tutaj, jakie sugeruje nam Tamiya rekomenduje, jak oni mają taką ubogą. Dobra, posłuchajcie, jeżeli chodzi o IBG, sugeruje nam farby Tamiya, Vallejo, Hataka, Life Color, Aka Interactive. Poproszę, drodzy panowie jeszcze i panie, o Amo by Mick Jimenez, rewelacyjne zestawy i rewelacyjne zestawy, jak i również oddzielnie farby od Mission Models. Naprawdę polecam te farby, cały czas bawię się nim i jestem zadowolony. Mam nadzieję, że osoby, które już zakupiły tę farbę i malują na przykład aerografem Mobius 02 lub 03 i farbami Mission Models, są very happy, szczęśliwe. Zapraszam do komentowania. No i następnie mamy co? Mamy następnie malowanie. No i co tutaj mamy? Druga kompania, 7 pułk czołgów cesarskiej armii, wczesne lata 40. Pyk, dobra, mamy. Trzecia kompania, 7 pułk czołgów cesarska armia Japonii, wczesne lata 40. Druga kompania, trzecia kompania. No i mamy tutaj palemkę, tu kwiatki, chyba coś takiego. Co następnie mamy? Cesarska armia Chiny, wczesne lata 40. Jak mogą być? Aha, wczesne lata 40. Dobra.
No i tu już mamy Hago, trzecia kompania, pierwszy pułk piechoty, Półwysep Malajski, styczeń, luty 42. Proszę bardzo. Iwo Jima, rewelacja. Ktoś oglądał, posłuchajcie, Pacyfik, serial od HBO, obecnie Max, no to powiem wam, na pewno widział ten czołg. I dalej mamy, proszę bardzo, typ 3, typ 4, Hago w innej wersji, właśnie na innym, posłuchajcie, Mandżuria, tak, tu jest Mandżu, to jest, tak, to jest na podwoziu w Mandżurii. Mamy oczywiście tak samo tutaj typ 3, ale już w innej wersji. I powiem wam, że teraz czekam, aż IBG wypuści, posłuchajcie, samoloty oraz samochody ciężarowe. Było ich trochę i niech IBG się trzyma tutaj linii właśnie Tybru, jak i również, proszę bardzo, jaka rzeka płynie w Japonii, nie wiem, i Wysp Japońskich. No a teraz zaglądamy sobie do pudełka. Znaczy do pudełka jak do pudełka. Zaglądamy oczywiście do posłuchajcie, ramek. Mam nadzieję, że ktoś tutaj z oglądających sklejał ten czołgi i mam nadzieję, fajnie by było, gdyby się podzielił, bo jak ja zacznę mówić, no to mi nie uwierzycie. Mam wrażenie innego plastiku, tak jakby coś było zmienione, ale może się mylę. To jest oczywiście typ 89. No i patrzymy sobie na ramki. Czy one się zmieniły? Coś ten plastik się chyba zmienił od ostatniej prezentacji tego modelu. No i tu widzimy, że tak, elementy są oczywiście czysto zrobione, nie ma żadnych nadlewek, chociaż tu coś mam wrażenie, nie, złudzenia. Fajnie wykonany model jest, to tak jak już tu utrzymam się tego, co mówiłem, posłuchajcie, bo naprawdę model jest godny uwagi, jest bardzo ciekawym modelem, jest bardzo ładnie zdetalowany. Zwróćcie uwagę na spód wanny czołgu, kadłuba. Imitacja ta siatki też jest bardzo fajnie zrobiona, więc jak ona jest pomalowana i delikatnie później złoszowana, ja nie mówię o jakimś niszczeniu, nie, tylko mówię chociażby złoszowaniu, no to naprawdę wygląda fajnie. Elementy tutaj mamy ogona, bo ten czołg miał akurat ogon, więc zwróćcie uwagę, że detal na tym czołgu jest naprawdę fajny i jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy temat. Tych czołgów nikt nie wydał. Dokładnie, tak. IBG jest pierwszym, który wydał te czołgi w skali 1,72. Ich jest sporo typów tych czołgów. Różnią się kadłubem, silnikiem. No i tu mamy właśnie kadłub do tej wersji. Ale fajnie teraz zauważyłem, tu są uchwyty do podnoszenia na przykład wentylatorów tej siatki na ramię i powiem wam, że te uchwyty są przewrócone, czyli tak jakby po prostu leżą na karoserii, a nie są imitacjami. Duży plus. Powiem wam bardzo, jeszcze raz sobie powiem, powtórzę, bardzo fajny model. To jest ramka do tej wersji, ramka B do tej wersji typ 89. Nie ma nadlewek, a właśnie jak to mocowanie, posłuchajcie, bez zmian. Bardzo fajnie jest mocowane, tutaj bez problemu wycina się te ramki, elementy z ramki. No i tutaj, drogi Mariuszku, zapraszam, twoje ulubione gąsienice, ogniwkowe. Ale obiecuję ci, że naprawdę nie połamiemy zębów na tym, jak ja nie połamałem, to ty też nie połamiesz, a już widzę, że szalejesz ostro. To jest ramka E, która jest w dwóch zestawach.
I tu mamy właśnie gąsienice. One wyglądają jak małe oczywiście, ale więcej problemów sprawiają te cholerne kółka małe, ponieważ no, są małe i trzeba je skleić, tak? Gąsienice wyglądają w ten sposób. Mamy oczywiście pojedyncze ogniwka i pewnie niektórzy po prostu już skaczą ze szczęścia. Tak samo tu trzeba uważać przy kółkach. Posłuchajcie, te koła mogą trzasnąć nie z tej ziemi i pamiętajcie o tym, że jak ogniwko wycinamy, to najlepiej jest na czymś miękkim wycinać, trzymając ogniwko i cążkami, no w powietrzu jest cążkami lepiej dotrzeć do tego. I tak samo na te kółka trzeba uważać, żeby nie wyskoczyły nam. Bardzo lubią to. No i człowiek jest wtedy very happy, szczęśliwy. Bierzemy sobie Hago teraz na warsztat. No i tu mamy, posłuchajcie, kontynuację gąsienic. Górne pozycje. To jest ramka H, jak Hania. I zwróćcie uwagę, naprawdę detal w tych modelach IBG się stara niesamowicie. Tutaj widzimy ten element boczny, tam są w środku kółka i to sobie jeździ tak dookoła. Tutaj jest tak samo. A tu mamy bardzo fajne właśnie te elementy, gdzie jest naciągane koło napędowe. Nie, tylne koło napinające. Tu jest taka specjalna sprężyna, gwint, gdzie po prostu odkręcamy koło, tak jak w FT17. I tu mamy gąsienicę, elementy kolejne. No, nie tu, tu. Teraz elementy związane z wieżą. No Hago, posłuchajcie, to jest mała popierdółka, taka cankietka na sterydach tak naprawdę, ale powiem wam, że jest naprawdę niesamowicie przyjemnym czołgiem. Bardzo fajnie się składa. Ten czołg z przodu ma taką małą armatkę, z tyłu ma jarzmo na karabin maszynowy i jeszcze jeden karabin maszynowy można zamontować na wieży. To nie jest tak, że na wieży albo w wieży. Nie, one miały często tak robione, a jeżeli był zdejmowany karabin z uchwytu, to był gdzieś tam postawiony z boku. Możliwość otworzenia włazu i na przykład postawienia któregoś z żołnierzy właśnie z zestawu od Mirage Hobbe. Ale coś pomieszałem. Dobra. Teraz Hago wchodzi. Bo tamta wieża była do 89. Czyli tamten stosik. A tu mamy to właśnie, jak wspomniałem, tankietkę na sterydach i tu już... O matko boska, co to jest? A nie, dobrze. Rany, ona faktycznie tak wygląda. Wiecie co? Ja zobaczyłem, myślałem, że to jest kadłub pod któregoś z samochodów pancernych. A ona faktycznie tak wyglądała, że tu są gołe gąsienice na zewnątrz, widać. I tu już, kolego Mariuszu, nie będziesz miał problemu. Dlaczego? Zaraz ci pokażę. Tak samo, bardzo ciekawie zrobione, ale niestety tutaj, jeżeli ktoś chce mieć tak bardzo, bardzo dokładnie zrobiony ten czołg, no to musi wykasować te niby uchwyty i wstawić drucik. Tu jest oczywiście odlewane oznaczenie gwiazda przymocowana do płyty przedniej. I tak prezentują się detale na tym modelu. Łopatki, narzędzia te wszystkie inżynieryjne, takie techniczne są naprawdę bardzo porządnie zrobione, więc tutaj nie ma się co czepiać. Tak prezentuje się kadłub, część dolna. Dalej, kółeczka. To jest element, na który wklejając trzeba uważać, bo musimy wkleić tak, nie tak. Bo jak wkleimy tak, to zrobi nam się imitacja właśnie mandżurskiego układu jezdnego, a my potrzebujemy takiego w takiej wersji. Dobrze mówię? Bardzo dobrze, 2 z plusem. Czyli robimy podwozie w ten sposób, żeby zawieszenie, mocowanie było na górze. Takich ramek mamy 2.
i składają się one naprawdę bezproblemowo. Dwie ramki, bo na dwie strony mamy koła w wózkach. Są one wykonane uproszczenie, ale naprawdę po założeniu już wszystkiego i po pomalowaniu ten model wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Bardzo dobrze zrobiony jest. No i mamy tutaj wieżyczkę właśnie. Tu mamy wieżę do Hago, płyta górna, dół, ale nie, zaczekajcie, to jest płyta do kadłuba, w której montujemy właśnie wieżę. Tu mamy górę wieży, pierścień, mamy następnie włazy, tu mamy przód, armatkę, to jest tył, przepraszam, wieży. Tu mamy armatkę do tego modelu. Naprawdę bardzo przyjemny, drobnica, tak, trzeba to powiedzieć, ale bardzo przyjemny, ciekawy modelik. A jak komuś się nie chce malować tych linii, to może sobie u mnie kupić flamaster, marker z farbą akrylową, właśnie w kolorze żółtym, żeby sobie zrobić linię. Więc tu nie ma problemu. Sam go używam i jestem bardzo zadowolony. Podwójna ramka, tak samo jest to ramka G, gdzie mamy koła napędowe, napinające i już gotową gąsienicę. Kółka podtrzymujące, lekkie zwisy są na gąsienicy. Naprawdę fajnie to będzie wyglądało na modelu. I takich ramek mamy, proszę bardzo, dwie. Jeżeli chodzi o Hago, to już wszystko. I teraz, proszę bardzo, przebój tego miesiąca. Wózek na resorach. No nie, twardy wózek. Ale powiem wam, no nie zamontujemy go do czołgu, żeby nam na przykład paliwo, bo by się rozklekotał ciągle, chociaż typ 89 to wolne było, więc myślę, że spokojnie mógłby go ciągnąć. Mamy bardzo fajny wózek drewniany dla jakiegoś przedstawiciela handlowego. No powiem wam, że on jest tak zrobiony nieźle tutaj. Widać, że taka porządna konstrukcja. Ale powiem wam, że brakuje mi tego przedstawiciela handlowego, który sobie wiezie te owoce, przetwory, jakieś zupki, albo po prostu taki jeżdżący snackbus. Jezus Maria, co ja gadam. Bardzo fajny dodatek do tych modeli. Paszcza się uśmiecha. Przynajmniej moja paszcza się uśmiecha i powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda, chociaż są delikatne, o teraz mi wpadło, to są nadlewki delikatne, ale posłuchajcie, to jest sekunda i nie ma nadlewek. Nie będę teraz tu się, nożykiem najlepiej. Więc pozostaje mi tylko i wyłącznie zaprezentowanie tutaj dwóch blaszek. Tu mamy do 89, a tu mamy, posłuchajcie, tak, ta mała blaszka to jest na tłumik do, posłuchajcie, Hago. Takie dwie blaszki mamy, a tu mamy właśnie blaszkę do tego dużego czołgu. No i oczywiście polecam wam poczytanie sobie na temat tych modeli, na przykład właśnie w tej książce, to co jest w środku, zastanówcie się, bo fajnie by sobie kupić tego typu zestaw figurek i naprawdę może być niezła zabawa. Malowanie figurek, powiem wam już teraz, to nie jest nic strasznego. Daję radę, posłuchajcie, fakt, że to nie są figurki historyczne na razie, ale mam nadzieję, że wkrótce was zaskoczę. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam do lajkowania, subowania kanału, do komentowania, możecie mnie też wesprzeć. Możecie wspierać mnie miesięcznie na Patronite, możecie mnie wspierać poprzez YouTube'a i możecie tak samo jednorazowo na przykład wesprzeć mnie za dany film, więc jeżeli ktoś kliknie i straci te kilka złotych, bardzo mu dziękuję za to. Zbieram na pewne elementy, akcesoria tutaj do mojego studia niesamowitego. I posłuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Do następnego unboxingu. No i ciekaw jestem waszych opinii na temat tego niesamowitego dodatku w postaci drewniano-bambusowego wózka. Pewnie Mitsubishi. Na razie, trzymajcie się, cześć.